Witam serdecznie na kanale Podziemna TV. Obiecałem Państwu ostatnio, że będę jeszcze wracał do tematu kreacji pieniędzy przez banki, do tematu kreacji pieniądza bezgotówkowego przez system bankowy na potrzeby kredytowe. Nie myślałem, że zrobię to tak szybko, ale pod ostatnim nagraniem pojawiło się tyle Państwa komentarzy z pytaniami i wątpliwościami, że chciałbym na gorąco się do nich odnieść. Pierwsza grupa komentarzy to te, gdzie Państwo zwracacie bardzo słusznie uwagę, że kreacja pieniędzy przez banki to jest zjawisko zupełnie inne i zupełnie oddzielne niż sam kredyt. Samo istnienie czegoś takiego jak kredyt, czyli pożyczanie sobie pieniędzy, oczywiście nie jest niczym złym, natomiast całe zło tkwi właśnie w tym, że banki kreują pieniądze w postaci bezgotówkowej właśnie poprzez udzielanie kredytów. Wydawało mi się, że w ostatnim odcinku to bardzo często podkreślałem i mówiłem tylko i wyłącznie o złu tkwiącym w kreacji pieniądza przez banki, a nie w samej instytucji udzielania sobie kredytów. Jeżeli ktoś ma pieniądze uczciwie zarobione i zaoszczędzone i chce je komuś pożyczyć, na przykład za pośrednictwem banku, to oczywiście nie ma w tym niczego złego. Jest to normalne działanie gospodarcze. Natomiast jeżeli ktokolwiek, w tym na przykład banki, kreują pieniądze, czyli zwiększają ilość pieniądza w obiegu poprzez kredyty, to zwiększanie ilości pieniądza jest niczym innym jak odbieraniem tych pieniędzy wszystkim innym użytkownikom pieniądza i o tym mówiłem w poprzednim odcinku. Więc macie Państwo oczywiście rację, że to są dwa zupełnie oddzielne zjawiska i kreacja pieniądza przez banki to jest jedno, a samo istnienie czegoś takiego jak kredyt to zupełnie co innego. Druga grupa komentarzy to ta, w której Państwo zwracacie uwagę, że są kredyty, nazwałbym je dobrymi i złymi, chociaż to jest bardzo mylące rozróżnienie. Chodzi oczywiście o kredyty inwestycyjne i kredyty konsumpcyjne. I tutaj też oczywiście Państwo macie rację i słusznie zwracacie na to uwagę, że warto rozróżniać kredyty na potrzeby inwestycyjne od kredytów na potrzeby konsumpcyjne. Niemniej jednak proszę zauważyć, że to rozróżnienie jest nieistotne z punktu widzenia kreacji pieniędzy. Pieniądze są nierozróżnialne i zarówno w przypadku systemu patologicznego, w jakim żyjemy, gdzie banki kreują pieniądze, kredyt może posłużyć albo na inwestycje, albo na konsumpcję. I tak samo w zdrowym systemie, w którym nie byłoby kreacji pieniądza przez banki, albo gdyby kreacja pieniądza odbywała się w sposób uczciwy, o czym będę jeszcze na kanale mówił, to wówczas również byłby podział na kredyty konsumpcyjne, inwestycyjne. Także z tego względu ten podział jest oczywiście jak najbardziej słuszny, natomiast niczego nie zmienia w naszych rozważaniach dotyczących kreacji pieniędzy. I ta grupa komentarzy kończy się pytaniem dotykającym sedna właśnie tego rozróżnienia, tego problemu, a mianowicie co w sytuacji, kiedy nie mogę czekać, żeby zbierać na coś, na przykład na samochód, tylko potrzebuję go dzisiaj, to skąd mam wziąć pieniądze? Proszę Państwa, oczywiście można je pożyczyć, ale pod warunkiem, że jest osoba, która te pieniądze zaoszczędziła, uczciwie zarobiła, zaoszczędziła i i ma te pieniądze, żeby nam je pożyczyć. Bo to nie usprawiedliwia kradzieży, czy też odbierania komuś siłą tych pieniędzy. A takim właśnie do tego się sprowadza kreacja pieniędzy. Jeżeli nie ma osoby, która pieniądze odłożyła i chce mi je pożyczyć, a bank te pieniądze dla mnie wykreuje, bo one nie pochodzą z oszczędności, to bank dokładnie odbiera te pieniądze całemu społeczeństwu, wszystkim użytkownikom pieniądza po to, żeby mi je pożyczyć. I ten proceder jest niemoralny, jest to zbrodnia. Także pozwolę sobie powtórzyć, jeżeli potrzebuję pieniędzy, a ich nie mam, to mogę je albo zarobić, albo pożyczyć, ale to nie usprawiedliwia tego, żeby banki okradały całe społeczeństwo, kreując pieniądze na moją potrzebę pożyczkową. I to ktoś z Państwa napisał w komentarzach wprost. Banki nie kreują pieniędzy, tylko kradną. Ja się z tym absolutnie zgadzam. Kreacja pieniądza to nic innego, jak odbieranie pieniędzy wszystkim innym jego użytkownikom tego pieniądza. A to, czy odbieranie w ten sposób pieniędzy ludziom jest kradzieżą, czy czymś innym, na przykład podatkiem emisyjnym, to zależy od tego, kto kreacji pieniądza dokonuje. Mówiąc obrazowo, każda kwota nowo wykreowanych, stworzonych pieniędzy, która zwiększa ilość pieniędzy w obiegu, jest własnością całego społeczeństwa, wszystkich użytkowników tego pieniądza. I są tylko dwie możliwości. Albo służy celom wspólnym, na przykład finansowaniu wydatków państwa zamiast innych podatków, i wtedy jest po prostu podatkiem, albo ktoś sobie ją przywłaszcza, jak dzisiaj robią to banki, i wówczas jest to po prostu kradzież. Kolejna grupa komentarzy jest efektem dokładnie tej manipulacji, o której Państwu w ostatnim nagraniu mówiłem. A mianowicie piszecie Państwo mniej więcej w ten sposób, że niby się ze mną zgadzacie, że kredyt jest zły i tak dalej, ale piszecie, przecież kredyt jest dobry, bo kreuje popyt. Czyli kredyt jest zły, ale kreuje popyt, więc jest dobry. Proszę Państwa, nic bardziej mylnego. Jeszcze raz pozwolę sobie powtórzyć to, co mówiłem w ostatnim odcinku. Od kreowania czy zwiększania ilości pieniędzy nie przybywa niczego innego, tylko pieniędzy, a nie ma przez to więcej rąk do pracy, a nie ma przez to więcej cegieł do stawiania domów i tak dalej. Sami Państwo słyszycie, jak to brzmi, do czego to się sprowadza. To jest błędne koło. Kredyt jest zły, ale jest dobry. Nie, proszę Państwa, to znaczy, że coś gdzieś tutaj jest jakieś przekłamanie, gdzieś tutaj czegoś nie dostrzegamy. Krótko mówiąc,
popyt, proszę Państwa, jest dokładnie ten sam. Tak samo wiele młodych ludzi, czy nie tylko młodych, chce mieć własne mieszkanie. I jedynym skutkiem tego, że kredyty są tak łatwo dostępne, czyli że pieniądze są kreowane właśnie na potrzeby kredytowe, jest to, nie że większy jest popyt, tylko że więcej jesteśmy w stanie dzisiaj zapłacić za to, czego chcemy. I to jest dokładnie mechanizm, który odpowiada za rozchodzenie się inflacji, impulsu inflacyjnego w gospodarce. Tak ten doskonały podatek emisyjny działa dokładnie. Że jeżeli przybywa pieniędzy, bo są wykreowane, to nagle jesteśmy w stanie zapłacić dzisiaj więcej za coś, za co normalnie byśmy byli w stanie zapłacić mniej, bo byśmy nie mieli tyle pieniędzy. To właśnie to jest odpowiedzialne za to, że ceny rosną, kiedy się kreuje i drukuje pieniądze. Krótko mówiąc, pozwolę sobie powtórzyć z poprzedniego odcinka, kreacja pieniędzy na potrzeby kredytowe nie zmienia wcale ilości rąk do pracy, ani ilości chętnych, ani ilości materiałów, ani ilości narzędzi, ani ilości surowców itd. Zmienia tylko i wyłącznie relacje cenowe. Ponieważ ten, kto dostaje pieniądze, na co normalnie by nie było go stać, jest gotów zapłacić więcej niż byłby bez tych pieniędzy. I mój ulubiony komentarz w tej grupie, bardzo znamienny, który zaczyna się od zdania i retoryki takiej oto, że tego, że konsumpcja napędza gospodarkę, nie trzeba chyba tłumaczyć, pisze ten komentator. Tak, jest o tym przekonany, że to jest rzecz oczywista. Proszę Państwa, to są właśnie, na tym polega Matrix. Matrix i zakłamanie współczesnej rzeczywistości nie polega na tym, że ktoś Państwu w telewizji powie nieprawdziwe zdanie, albo powie Wam polityk jakieś zdanie, które jest kłamstwem samo w sobie. Nie. Matrix polega na budowaniu fikcyjnej rzeczywistości, dogmatów, których nie wolno podważać. I to jest dokładnie idealny przykład tego, że konsumpcja napędza gospodarkę, nie trzeba chyba tłumaczyć. No właśnie trzeba, bo tego się nie da wytłumaczyć, bo to jest nieprawda, proszę Państwa. Bo każdy, jak sobie zada pytanie, dlaczego tak jest, to nie znajdzie odpowiedzi logicznej, a jeśli znajdzie, to jest ją bardzo łatwo obalić. Konsumpcja, proszę Państwa, napędza marnotrawstwo i korporacjonizm. Taka jest zależność. Im więcej konsumujemy, tym jesteśmy biedniejsi. Przypominam Państwu klasykę, bajkę o mrówce i koniku polnym, gdzie mrówka pracowała i swoją pracę odkładała, oszczędzała to, co wypracowała, czyli żywność, którą zbierała na zimę, a konik polny, hasa, cały czas konsumuje sobie. Pójdzie tam się pobawić, tu poskakać, tam powygłupiać i przychodzi zima i konik polny zdycha z głodu, bo nie zebrał na zimę zapasów. Takie są, proszę Państwa, konsekwencje konsumpcji rozdmuchanej, a nie rozwój czy wzrost gospodarczy. Tylko niewolnictwo, bieda, zadłużenie i pogoń za czymś, za własnym ogonem, czego nie można dogonić. I podobny komentarz w tym samym tonie. Piszecie Państwo, że kreacja pieniądza odpowiada za najszybszy rozwój technologiczny w historii świata. Proszę Państwa, oszczędności, tylko i wyłącznie oszczędności umożliwiają rozwój gospodarczy i postęp technologiczny. A jeżeli ich nie ma i banki kreują pieniądze, to jest to nic innego, jak odbierają je całemu społeczeństwu. Więc trudno się dziwić, jeżeli ktoś finansuje rozwój z pieniędzy odebranych wszystkim innym, no to oczywiście tak, mamy rozwój łącznie z biedą. To dlatego postęp technologiczny jest tak duży dzisiaj, a ludzie są tak biedni, na przykład w Polsce. Bo nie da się przeskoczyć praw fizyki, praw matematyki czy praw natury w końcu. I dlatego jesteśmy biedni, dlatego na przykład emeryci nie mają na leki, bo z pieniędzy im między innymi odebranych zbudowaliśmy sobie boisko narodowe za 2 miliardy złotych. To jest tylko przykład, ale chodzi o to, że nasza zdolność wytwarzania bogactwa jest ograniczona, chociażby czasem naszego życia, jeżeli będziemy całe życie pracowali. Nie możemy wytworzyć więcej niż jesteśmy w stanie. I jeżeli to, co wytwarzamy, przeznaczamy na bieżącą konsumpcję, nic sobie nie odkładamy na później, nie oszczędzamy, to skończymy jak ten konik polny, zdychający z głodu w zimie. A jeżeli będziemy pracować jak mrówka, czyli rozsądnie gospodarzyć tym, co wypracujemy i odkładać sobie na przyszłość, to będziemy mogli przejść na emeryturę w wieku lat, nie wiem, 60 czy 50 paru, a nie podnosić co chwila wiek emerytalny. Bo nam rząd wmawia, że to jest niezbędne, że trzeba zyskać pasa. To są bzdury, proszę Państwa. Tylko dlatego musimy wszyscy dłużej pracować, że nam wmówiono i w to wierzymy, że konsumpcja napędza gospodarkę. W związku z tym konsumujmy i zadłużajmy się na coraz więcej, bo to napędza gospodarkę. To jest wierutna bzdura, proszę Państwa, którą wymyślili ci, którzy dzisiaj żyją kosztem całych społeczeństw. I na koniec kilka bezpośrednich pytań od Państwa, od widzów, które sprowadzają się do tego tak naprawdę, co dzisiaj w takim razie ma zrobić przeciętny Kowalski, statystyczny Kowalski, czyli co każdy z nas pojedynczo może zrobić w takiej sytuacji z tym systemem. Pytacie Państwo, czy trzymać pieniądze w banku lepiej, czy w skarpecie?
To samemu niczego nie zmienimy. W pojedynkę nikt z nas nie jest w stanie nic zmienić. Dlatego albo zmienimy ten system na uczciwy, albo ciągle będziemy robieni w konia, no krótko mówiąc. Ja wiem, że tym się często posługuję sformułowaniem, ale naprawdę innego nie znajduję łagodniejszego dla oddania tego, co się z nami robi, jak jesteśmy manipulowani. Odpowiadając na pytanie, jeżeli będziemy trzymać pieniądze w kieszeni, a nie w banku, to banki będą miały mniejszą możliwość kreacji pieniędzy, ale problem jest taki, że po pierwsze nie ma tyle pieniędzy w gotówce, żeby dla wszystkich starczyło. Wystarczy, że do dowolnego banku zgłosi się kilkanaście procent klientów po swoje pieniądze i ich nie dostaną. Bank im zablokuje wypłaty, będą zmuszeni posługiwać się pieniądzem elektronicznym i to się zresztą już dzieje. Stąd właśnie są te pomysły, coraz głośniejsze, coraz popularniejsze, o tym, żeby w ogóle zrezygnować z obiegu gotówkowego i tylko i wyłącznie rozliczać się bezgotówkowo. Także wybór między trzymaniem pieniędzy dzisiaj w kieszeni albo w bankach w tym obecnym systemie bez jego zmiany to jest trochę jak między młotem a kowadłem wybór tak naprawdę. Mówię, to w pewien sposób ograniczyłoby banki, ale to by wcale się dobrze mogło nie skończyć, bo system jest patologiczny. Czy zakup na raty to też kredyt? Tak, proszę Państwa, oczywiście, jeżeli kupujemy coś na raty, to jest to kredyt, nic innego. Firma, która nas sprzedaje, dostaje pieniądze od razu od banku, a tak naprawdę kredytu udziela nam bank. Co tylko oznacza, że jeżeli kupujemy coś na kredyt, to tak naprawdę kupujemy to taniej. To znaczy producent sprzedaje to, czy sklep sprzedaje to taniej niż jest cena, tylko my o tym nie wiemy. Zarabia na tym bank, na tej różnicy. Kolejne pytanie, czy kredyt na inwestycje jest dobrym działaniem, kiedy się ma świadomość, że ta inwestycja się zwróci, że będzie w stanie spłacić ten kredyt? Proszę Państwa, i znowu, to jest jakby niezależnie od systemu, tak? Kredyty, moim zdaniem osobistym, kredyty temu służą, właśnie inwestycjom, a nie konsumpcji. Chociaż oczywiście mówię, nie ma potrzeby rozgraniczania tego w zdrowym systemie, bo nie możemy nikomu zabronić wydać pieniędzy na to, co chce, a nie na inwestycje, jeżeli stać go na kredyt oczywiście. Natomiast moje zdanie jest takie, że temu powinny służyć kredyty. To jest zdrowe dla gospodarki. Jeżeli z kredytów, z pieniędzy zaoszczędzonych w zdrowym systemie, powtarzam, są kreowane inwestycje stymulujące wzrost właśnie, rozwój gospodarczy, czyli wzrost efektywności naszej pracy, a nie na konsumpcję. Ale w tym patologicznym systemie oczywiście kredyt zawsze jest ryzykiem, proszę Państwa, i oczywiście, że lepiej jest go spłacać z inwestycji, która przynosi dochody, niż musieć go odpracować, nie wiedząc, czy za chwilę nas się zwolnią z pracy. Ale to jest jakby pytanie troszeczkę obok tego głównego tematu, jakim jest patologiczna kreacja pieniędzy przez system bankowy. I ostatnie pytanie, no właśnie wprost, co ma zrobić przeciętny Kowalski, który się urodził w tym systemie, kiedy nie może oszczędzić, bo mu starczy ledwo od pierwszego do pierwszego. Proszę Państwa, no więc właśnie nic w tym systemie nie możemy zrobić, bo to jest pułapka. Jesteśmy skazani na niewolnictwo w tym systemie. Albo uda nam się to wszystkim wspólnie zrozumieć i postarać zmienić na jakiś normalny, zdrowy system ekonomiczny, o czym będę Państwu mówił na tym kanale, albo ja nie widzę możliwości, jak można oszukać, czy też wybrnąć z systemu, który jest stworzony po to, żeby niewolić ekonomicznie ludzi. Musimy sobie z tego zdać sprawę i bardzo jest optymistyczne to, że Państwa odzew, mówię, masowy jest tak pozytywny, że naprawdę my nawet nie wiemy, ja o tym wcześniej, zanim nie zacząłem prowadzić tego kanału, nie zdawałem sobie sprawy, że tak wielu ludzi w Polsce ma tak zdrowe postrzeganie rzeczywistości, tylko po prostu o sobie nie wiemy, bo w mediach cały czas nam się pokazuje i lansuje głupotę, więc nam się wydaje, że jest powszechna. Nie, proszę Państwa. Polacy to jest naprawdę mądry naród. To jest bardzo optymistyczne, że naprawdę jest nas dużo, proszę Państwa, normalnych, zwykłych ludzi, którzy chcą żyć uczciwie. Musimy się tylko porozumieć, skomunikować, zdać sobie sprawę z tego, że to my jesteśmy w naszym domu, w naszym ojczyźnie, w naszym kraju większością. Tym optymistycznym akcentem na dzisiaj kończę, proszę Państwa. Do zobaczenia wkrótce.